Dzisiaj zaczynamy od tematyki być może nie najlżejszej, ale podejdziemy do niej bardzo sprawczo i mam nadzieję, że zobaczymy dzisiaj tutaj wspólnie, że tym problemom, poważnym problemom, tak jak cyberprzemoc czy zachowania samobójcze, nie tylko trzeba, ale też można przeciwdziałać. Troszkę o problemie, tak? Większość z nas, tak jak tutaj siedzimy, na pewno spotkała się z jakąś formą cyberprzemocy. Tutaj pod tym takim szerokim parasolem, który nazwałam cyberprzemoc, mam na myśli różne zjawiska oczywiście, tak? To może być cybernękanie, to mogą być ataki na tle seksualnym, rasistowskim, to mogą być szantaże, groźby i cała masa innych zjawisk, które tutaj ubrałam właśnie w to określenie parasol cyberprzemoc. Większość z nas doświadczyło jakiejś formy z nich, czy jako świadek, być może jako sprawca, być może jako osoba, która bezpośrednio była celem jakiegoś ataku. Tu są akurat dane na Stany Zjednoczone. Większość młodych ludzi doświadczyło nękania online, dorosłych również. Kiedyś jeszcze wiele lat temu, jak zaczynaliśmy się zajmować tym problemem i gdzieś tam rozmawialiśmy z różnymi firmami, to w popularnej opinii publicznej gdzieś krążyło takie przekonanie, że więcej ataków to więcej zaangażowania i my właściwie nie chcemy się zająć tym problemem, bo nie do końca jest nam to na rękę. Dzisiaj mamy coraz więcej dowodów na to, że tak nie jest. Na szczęście ta świadomość społeczna się bardzo zmienia. Są różne badania, my też już przeprowadzamy takie badania, w których pokazujemy, jak zarówno doświadczenie ataku, jak i bezpośrednio na sobie, jak i jako świadek wpływa na naszą aktywność i nasze zaangażowanie. Oczywiście tutaj istnieją pewne wyjątki, tak, istnieją miejsca, które słyną z tego, że tych ataków jest dużo i ludzie tam po to idą, ale tutaj mówimy o większości takich platform online, z których my korzystamy, prawda? Facebook, Instagram, Twitter, TikTok i tak dalej. Tutaj są akurat badania z Pew Internet, w których pokazali, że to były badania deklaratywne, w których pytali się ludzi, jaki jest ten wpływ, prawda, ataków na waszą aktywność i 22 osoby zadeklarowały, że zaprzestały korzystania z serwisów online po doświadczeniu ataku. Też my prowadzimy takie badania obserwacyjne, właśnie tak jak wspomniałam, w których sprawdzamy, jaki ten wpływ jest na aktywność i okazuje się, że często, jeżeli nawet nie zaprzestaniemy korzystania w pełni z serwisu, to zmniejsza nam się aktywność. No i jak my możemy przeciwdziałać tej werbalnej agresji? Oczywiście metod i strategii tutaj jest bardzo dużo. Dzisiaj opowiemy sobie o takich technikach kontrnarracyjnych, co my możemy zrobić w momencie, kiedy jesteśmy świadkami takiego ataku, jak możemy odpowiedzieć na taki atak i jak możemy pozytywnie modelować te dyskusje w sieci. No i tutaj chciałabym Państwu kogoś przedstawić. To jest James Walker. James jest użytkownikiem platformy dyskusyjnej Reddit. Reddit to jest taka wielka społeczność ludzi, którzy gromadzą się wokół miliona różnych tak zwanych subredditów. Subreddity to są właśnie takie grupy tematyczne, w ramach których ludzie dyskutują na tematy wszelakie. I James jest właśnie aktywny na tej platformie, ma 43 lata, jest fanem muzyki jazzowej, uwielbia Johna Coltrane'a. I udziela się w szczególności na dwóch takich grupach dyskusyjnych. Men's Rights i Too Afraid to Ask. Men's Rights to jest grupa mężczyzn, która skupia się wokół tematyki statusu mężczyzny w dzisiejszym świecie. Według niektórych jest to grupa zradykalizowana. Ona rzeczywiście, my robiliśmy takie badania, w których sprawdzaliśmy odsetki ataków personalnych na przestrzeni różnych społeczności i ta grupa, zarówno ta, jak i Too Afraid to Ask, charakteryzowały się wyższym odsetkiem ataków personalnych i werbalnej agresji. Z kolei Too Afraid to Ask to jest takie miejsce, w którym ludzie zadają pytania, których normalnie baliby się zadać być może na takim forum, no nie mówię jak tutaj, prawda, ale nawet w grupie swoich bliskich. No i James ma pewną misję.
Jego misją jest reagowanie na różne przejawy werbalnej agresji. James nie jest człowiekiem, jest botem zaprojektowanym przez nasz zespół. Jest wyposażony w dwa takie podstawowe mechanizmy. Jeden, który służy do detekcji ataków personalnych, a drugi to jest taki repertuar interwencji zaprojektowanych w oparciu o bogactwo nauk społecznych, o tym zaraz sobie powiemy. I tutaj chciałam pokazać przykład, jak taka interwencja wygląda, żeby troszeczkę zobrazować Państwu, o czym my tu w ogóle mówimy. Proszę wybaczyć za przekleństwo, to jest przykład ataku personalnego, który ktoś wystosował w ramach społeczności, o której wspomniałam. No i James wykrywa ten atak w czasie rzeczywistym i to się dzieje w przestrzeni publicznej, czyli wyobraźmy sobie przestrzeń, gdzie rozmawiamy, dyskutujemy na jakiś temat, ktoś kogoś atakuje, James wykrywa ten atak i odpowiada swoim komentarzem. I co on mówi? Mówi na przykład: pewne rzeczy mogą być dla nas trudne do zrozumienia, ale pamiętajmy, że po drugiej stronie mamy do czynienia z człowiekiem. To jest taki typowy empatyczny komentarz, który James wystosowywał do innych użytkowników. No i teraz zobaczmy sobie od kuchni, jak ten bot działał. Z jednej strony, tak jak wspomniałam, detekcja werbalnej agresji. I tutaj, co było bardzo ważne przy tym projekcie? Wysoka precyzja. James był w pełni autonomicznym, zautomatyzowanym kontem, które nasz zespół i jego aktywność monitorował, ale bardzo ważne było, żeby James reagował tylko i wyłącznie na przypadki ataków personalnych. W związku z czym no, my tutaj przez bardzo długi czas tworzyliśmy takie modele, które właśnie wykrywałyby te ataki w sposób precyzyjny. I było to zrobione na bazie takich, my to nazywamy neurosymboliczną sztuczną inteligencją, to jest połączenie dwóch technik, uczenia maszynowego i uczenia na podstawie danych, dużych i wielkich modeli językowych, oraz symbolicznego wnioskowania na bazie wiedzy eksperckiej, psychologów między innymi, prawda, gdzie wykorzystujemy to i wiedzę na temat tego, co w ogóle może konstytuować ten atak, jak ludzie wyrażają ataki od strony psychologicznej i lingwistycznej. I cała ta wiedza była wykorzystana do tego, żeby taki system zaprojektować i żeby on bardzo precyzyjnie wykrywał te zjawiska. Precyzyjnie tutaj akurat co mam na myśli, w przypadku tego projektu i tego modelu, który był wykorzystywany do tego badania, to była precyzja na poziomie 93%, czyli jakby w granicy błędu ludzkiej moderacji. No i teraz mamy już te wykrywanie ataków. Drugi bardzo ważny komponent, czyli typy interwencji. Jak w ogóle James reagował? W tym badaniu, które było opublikowane, jeżeli byliby Państwo zainteresowani szczegółami, to powstał z tego artykuł naukowy. Korzystaliśmy z 3 takich strategii przeciwdziałania właśnie i reagowania na tą werbalną agresję. I pierwszy typ interwencji nazwaliśmy respectful disapproval. I tutaj z jednej strony mamy ten komponent, gdzie zwracamy uwagę na emocje tego, kto atakuje. Tak, mówimy: hej, rozumiem, że tutaj w tej dyskusji ona jest na tyle burzliwa, że te emocje mogą się pojawić, prawda? Ale jednocześnie James, co tutaj próbował zrobić, nakreślić to, jaka jest norma, że większość z nas zwraca się do siebie z szacunkiem, co jest prawdą, bo rzeczywiście jest tak, że ataki są wystosowywane zazwyczaj przez mniejszość i one nie stanowią większości dyskusji. Także staramy się pokazać, że hej, tutaj zwracamy się do siebie tak i tak. Abstrakcyjne normy, tutaj czy preskryptywne, tutaj mam na myśli to, że coś takiego, chcemy nakreślić obraz, jakie zachowanie jest pożądane, prawda? I taki przykład jednej tutaj z interwencji Jamesa w tym paradygmacie, zdolność do wyrażania się z szacunkiem jest wspaniałą oznaką pewnej cnoty i wymaga odwagi.
No i empatia, czyli próba pokazania i wzbudzenia tej empatii poprzez nakreślenie tego, że tam jest człowiek po drugiej stronie. I 3 takie warunki eksperymentalne były w tym konkretnym badaniu wykorzystane. To badanie robiliśmy jeszcze przed wybuchem tutaj i wielkimi innowacjami, jakie dzieją się w zakresie modeli generatywnych i żeby z jednej strony mieć bardzo różnorodne interwencje i liczne, a z drugiej strony takie interwencje, które trzymają się tego szkieletu teoretycznego, który my razem z psychologami, z psycholożkami sobie nakreśliliśmy, no to musieliśmy się posłużyć taką techniką, gdzie powiedzmy jedno zdanie szatkowaliśmy na kawałki, tworzyliśmy zbiory synonimów i na koniec dnia interwencja, która była wysyłana do użytkownika, była losowana z tych elementów, losowanie bez zwracania do momentu, w którym zostaną wykorzystane wszystkie elementy. W związku z czym James, kiedy ktoś wszedł na jego profil, ktoś zobaczył, że on rzeczywiście tutaj zwraca intensywnie i często innym uwagę, ale robi to w sposób zróżnicowany i w ten sposób próbowaliśmy uniknąć oskarżeń o to, że James jest botem. Oczywiście dzisiaj też już takich badań nie udając, że bot jest człowiekiem, nie prowadzimy, bo też zmieniają się regulacje. Dzisiaj raczej bot ma powiedzieć wprost, że jest to konto zautomatyzowane, także dzisiaj też inaczej troszeczkę do tego problemu podchodzimy. No i skuteczność tych interwencji. Otóż, jak się okazuje, wszystkie interwencje były skuteczne, zarówno ta, w której empatyzowaliśmy z tym, kto atakuje i staraliśmy się nakreślić tę normę, która obowiązuje. Abstrakcyjne normy były również skuteczne na poziomie istotności statystycznej. Empatia również. Najsilniejszy wpływ i największy wpływ miała ta interwencja, w którym odwoływaliśmy się również do emocji tego, kto atakował. Także to była najbardziej skuteczna interwencja w tej grupie. Natomiast co jest takim wielkim plusem, to to, że tylko poprzez zwracanie uwagi, odpowiadanie komentarzem na komentarz, James był w stanie wywrzeć bardzo pozytywny wpływ na zachowaniach użytkowników, nie tylko w ramach tej danej społeczności, ale też na całej platformie. James zdał taki odwrotny test Turinga. Oczywiście my próbowaliśmy sprawić takie wrażenie, że jego konto jest kontem maksymalnie podobnym do tego, za którym stałby człowiek. Niektórzy jednak oczywiście mieli wątpliwości i na Reddicie istnieje taka komenda badbot, która przywołuje sieć neuronalną wytrenowaną do tego, żeby oceniła aktywność użytkownika i dała znać, czy być może jest to konto zautomatyzowane, prawda? No i ktoś tutaj przywołał tę komendę na komentarz Jamesa i ta sieć neuronowa oceniła, że czy jesteś pewny, że to jest bot? Bo ja jestem w 96% pewien, że James nie jest botem. Także udało się. I podsumowanie aktywności. Z jednej strony był to taki pozytywny wpływ na zachowanie użytkowników na całej platformie. Tak jak sobie zobaczyliśmy, ten poziom ataków personalnych był obniżony w przypadku każdej z grup, która otrzymała interwencję, niezależnie od typu interwencji. Robiliśmy też takie badania, gdzie sprawdzaliśmy, jak to się ma w całej społeczności, czyli wśród osób, które nie tylko dostały interwencję, ale wśród też tych osób, które na przykład były jej świadkami, po prostu brały udział w dyskusji. I w trakcie, kiedy James był aktywny, a był aktywny przez kilka miesięcy, udało się obniżyć ten poziom ataków personalnych o 19%. To jest całkiem sporo, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że tam nie było żadnego blokowania, prawda, komentarzy. Tam jedyne, co robił James, wykrywał ataki i reagował. Akceptacja społeczności to jest
kolejny taki ciekawy temat. Na początku, kiedy James zaczął reagować i pojawił się w ogóle w tej przestrzeni, na przykład men's rights, to wywołał dosyć duże obruszenie. Na początku ludzie atakowali go, nie byli pewni, z kim mają do czynienia. James pojawił się jako trochę taki ktoś z zewnątrz, kto nie bierze udziału merytorycznego w dyskusji, tylko zwraca innym uwagę, prawda? To chyba jakaś pomyłka, jakiś wróg. Także wzbudziło to dosyć duże poruszenie i ludzie atakowali go, ale te ataki miały miejsce głównie na przestrzeni tylko pierwszego i drugiego tygodnia. Po tym czasie zaczęło się dziać coś ciekawego, bo ludzie nie tylko go zaakceptowali, ale zaczęli też wspierać jego działania. Niektórzy dołączyli do reagowania na przejawy różnych form werbalnej agresji. Dziękowali mu za to, co robił i jak zwracał uwagę. Co więcej, James po kilku miesiącach swojej aktywności uzyskał nominację na zostanie moderatorem właśnie kanału Men's Rights. Także zrobił kawał dobrej roboty. I odbiór społeczności, tutaj kilka takich komentarzy, w których użytkownicy doceniali to, w jaki sposób James zwraca uwagę i co robi dla społeczności. Masz niesamowitą cierpliwość i wytrwałość. Proszę, kontynuuj swoją pracę, którą robisz. Tutaj też jest komentarz użytkownika, który na początku atakował Jamesa i był bardzo sceptyczny względem jego aktywności. I po pewnym czasie napisał, że hej, ja jednak muszę ci oddać tutaj szacunek, prawda? To, w jaki sposób zwracasz się do innych i nakłaniasz ich do tego, żeby zwracali się do siebie z szacunkiem, to jest naprawdę świetna praca, którą wykonujesz. Nie jesteś bohaterem, na którego zasługujemy, ale na pewno takim, którego potrzebujemy. To jest inny komentarz, w którym użytkownik zgodził się z interwencją Jamesa, przyznał, że tak, że to jest rzeczywiście adekwatny komentarz i prośba. I zwrócił uwagę na to, że biorąc pod uwagę naturę internetu, takie prośby mogą być jak próba wysuszenia oceanu z suszarką. Ale co z tego, prawda? W niektórych walkach można polec i są one tego warte. I tutaj chciałam podkreślić i zwrócić uwagę na pewien aspekt. Dlaczego ta sztuczna inteligencja może być tutaj takim naprawdę silnym i ważnym sojusznikiem, jeżeli chodzi o reagowanie i dlaczego warto reagować? My jako ludzie często mamy takie poczucie, biorąc udział w różnych dyskusjach, w których właśnie te ataki występują, że może nie warto, prawda, że tego jest tak dużo i czasami też bardzo często boimy się sami stać obiektem ataku. Taki James, taka sztuczna inteligencja nie jest podatna na tę dynamikę grupową i jej zadaniem jest po prostu wykrycie ataku i zareagowanie. Ona się nie zastanawia, czy zostanie celem, prawda, co się wydarzy, jak odpowie. Ona po prostu zareaguje. I jak sobie zobaczyliśmy tutaj w tych wynikach, nie tylko może w ten sposób obniżyć ilość tej werbalnej agresji, ale też sprawić, że inni dołączą, prawda? Bo jest tak, że jak nikt nie reaguje, to często trudno podjąć komuś ten pierwszy krok. A jak już ktoś go podejmie, to często inni dołączają. I dzięki temu możemy przeciwdziałać temu rozproszeniu odpowiedzialności. I James właśnie do tego przeciwdziałania tej rozproszonej odpowiedzialności przeciwdziałał jej.
inni postrzegali Jamesa. Te percepcje jego osoby czy jego konta były oczywiście rozmaite. Niektórzy uważali, że powinien odstawić LSD, bo on rzeczywiście był bardzo taki dobry, jego język był bardzo przepełniony takim byciem kind, byciem i rozmową z szacunkiem. Na pewno wywoływał różne reakcje i był postacią być może trochę na początku kontrowersyjną, ale wykonał swoją pracę i pokazał nam, że warto reagować. No i dlaczego warto reagować, tak? Żeby właśnie zmieniać to zachowanie. W momencie, w którym to jest to, co zobaczyliśmy na przykładzie tutaj tego badania, tak? Że czasami jeden komentarz, zwrócenie komuś uwagi, to co robimy bardzo często w grupach swoich najbliższych, tak? Jeżeli nie podoba nam się czyjeś zachowanie, mówimy: hej, to nie jest w porządku. Robienie czegoś takiego również w przestrzeniach online może być skuteczne. Wsparcie tego, kto jest atakowany, tak? Czasami nawet jeżeli nie doprowadzimy do zmiany zachowania tego, kto atakuje, poprzez wstawienie się i zareagowanie możemy dać taki sygnał osobie, która jest odbiorcą takiego komunikatu, że hej, to nie jest okej i masz tutaj wsparcie grupy. Zapobieganie desensytyzacji jest takie zjawisko, kiedy jesteśmy gdzieś zanurzeni w tych komentarzach pełnych ataków, w hejcie i w różnych formach cyberprzemocy. Z czasem może się wydać, że te wiadomości właściwie są powszechne, a więc są normalne. Mogą przestać wywoływać w nas jakieś reakcje emocjonalne. I może być tak, że wydaje się, że one nie niosą za sobą takiego ładunku, jaki niosą w rzeczywistości bardzo często dla osób, które są atakowane. Dawanie dobrego przykładu to jest kolejna rzecz, którą zrobił James. Tak jak wspomniałam, niektórzy zaczęli dołączać do tych interwencji, zaczęli reagować. I to jest coś, co jest również bardzo ważne. Wsparcie moderatorów. Tutaj oczywiście nie mam na myśli przerzucenia odpowiedzialności na nas, prawda, za rozwiązanie problemu, ale na pewno jeżeli my będziemy reagować przy wsparciu oczywiście systemów zautomatyzowanych, tych ataków będzie mniej i na koniec dnia moderatorzy, którzy oczywiście pracują pod ogromną presją i mają do czynienia często z treściami drastycznymi, czasami też bez wsparcia psychologicznego. Jest to ogromnie obciążające zajęcie i w momencie, w którym gdzieś my jako społeczeństwo będziemy się starać podejść do tego problemu z różnych stron, na koniec dnia tej pracy po prostu dla moderatorów będzie mniej. No i ograniczenie rozprzestrzeniania się tych zjawisk. I to właściwie tyle i aż tyle, jeżeli chodzi o cyberprzemoc. Teraz przejdziemy sobie do nieco innej problematyki, która co prawda jest skorelowana, prawda, bo jest tak, że osoby, które doświadczają na przykład cybernękania, istnieje ryzyko, że doświadczą myśli samobójczych w przeciągu swojego życia i to jest coś, co może, co wpływa na to, że to ryzyko właśnie tych myśli wzrasta. Teraz przechodzimy do innego projektu, który prowadzimy, One Life. One Life to jest projekt, w którym sztuczna inteligencja jest wykorzystana do tego, żeby wykryć wpisy osób w kryzysie i dostarczyć tym osobom, oczywiście wraz z zespołem ekspertów, adekwatną pomoc. Ten projekt prowadzimy we współpracy z serwisem Życie Warte jest Rozmowy. To jest platforma pomocowo-edukacyjna, która działa właśnie z osobami w kryzysie od lat.
zrzeszają zespół ekspertów z dziedziny suicydologii i psychologii i właśnie razem z nimi ten projekt prowadzimy. Troszeczkę o problemie. Rocznie około 700 000 osób ginie w wyniku śmierci samobójczej. Na każde samobójstwo jest wielokrotnie więcej prób samobójczych. W przypadku dorosłych to jest od 15 nawet do 20. W przypadku nastolatków jest to według niektórych specjalistów zdrowia psychicznego nawet od 100 do 200 prób na jedno samobójstwo. Każdego dnia w Polsce co najmniej 6 nastolatków podejmuje próbę samobójczą. Większość osób w kryzysie informuje o swoim stanie i swoich zamiarach innych. Według badań nawet 80%. Czasami metaforycznie, czasami wprost, ale informuje o tym innych. Coraz częściej ci ludzie wysyłają swoje wołania o pomoc do cyberprzestrzeni i dzięki temu tworzy się pewna okazja do tego, żeby te osoby wesprzeć, prawda? Bo w najbliższym środowisku, kiedy taka osoba powie o swoich zamiarach, nie zawsze zostaje wysłuchana. Niestety w cyberprzestrzeni również to jest to, co obserwujemy, że pomimo tego, że ludzie zwracają się potencjalnie do miliona innych użytkowników danego serwisu, w praktyce jest tak, że gros tych postów zostaje bez odpowiedzi. W ekstremalnych przypadkach osoba potrafi być do samobójstwa zachęcana. To jest niestety coś, co też jest bardzo niebezpiecznym zjawiskiem, niestety występującym w tej przestrzeni online. Ale dzięki temu, że my ten ślad tych osób mamy, one gdzieś zostawiają te wpisy, te komentarze, te posty, możemy te wołania o pomoc wyszukać właśnie przy pomocy sztucznej inteligencji i te osoby wesprzeć. I jak pomagamy w ramach właśnie projektu One Life? Tutaj wykorzystujemy modele sztucznej inteligencji, które wykrywają różne przejawy ideacji samobójczych, od myśli, sytuacji, w której użytkownik wyraża, że zmaga się z myślami, po sytuację na przykład, w której użytkownik mówi, że ma już plan, metodę i chce to zrobić wtedy i wtedy. Skanujemy wszystkie dostępne, publicznie dostępne posty, wpisy. Akurat w tym wypadku, w przypadku projektu, o którym dzisiaj sobie opowiemy, to było na platformie również Reddit. Wykrywamy te wpisy, które AI analizuje, identyfikujemy osoby w kryzysie i zespół ekspertów, właśnie złożony z suicydologów, suicydolożek, psycholożek, projektuje interwencję i taką całą sieć wsparcia, z którą możemy do danej osoby dotrzeć. I ten zespół ekspertów tutaj jest kluczowy. W przeciwieństwie do Jamesa tutaj nie działamy w sposób w pełni zautomatyzowany. Dlaczego to też za chwileczkę opowiem. Jaka jest rola zespołu ekspertów i ekspertek? Superwizja AI w obszarze interwencji. Tak? Z jednej strony AI wykrywa te wpisy, ale wszystkie indywidualnie są sprawdzane przez zespół, aby odpowiednio dobrać interwencję i upewnić się, że to jest na pewno przypadek, który tej interwencji wymaga. Rekomendowanie adekwatnych materiałów i przekierowanie do specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego. Psychoedukacja oczywiście. My mamy bardzo dużo barier gdzieś, które bardzo często tutaj właśnie wychodziły w rozmowach z użytkownikami. Barier i też takich wątpliwości w związku ze zwróceniem się o pomoc. I co jeszcze robił zespół? Przeprowadzał deeskalację i akcje ratunkowe. Naszym celem w ramach tego projektu było połączenie osoby w kryzysie z siecią wsparcia, ale bywało, że użytkownik na przykład czy użytkowniczka była w trakcie aktywnej próby samobójczej i w takich wypadkach nasz zespół wkraczał
i podejmował akcję deeskalacyjną czy akcję ratunkową, jeżeli była taka potrzeba. I co zrobiliśmy w zeszłym roku na platformie Reddit? Troszkę o tutaj naszych działaniach. Wysłaliśmy w ten sposób, właśnie wykrywając wpisy osób w kryzysie i docierając do nich z zespołem ekspertów, dotarliśmy do ponad 25 000 osób. Około 10% zostało przekierowanych na linie pomocowe. 15% w przypadku najskuteczniejszego wariantu interwencji. Prowadziliśmy oczywiście takie testy, w których sprawdzaliśmy, co się najbardziej sprawdza, prawda? I jak możemy zmaksymalizować szansę na to, że ta osoba zwróci się o pomoc. 8% osób z kolei zostało przekierowanych na materiały pomocowe. To jest coś, co my cały czas usprawniamy. W wypadku akurat tego projektu nie mieliśmy jeszcze wtedy partnerstwa z platformą. Tutaj mamy też taką hipotezę, że w momencie, w którym działamy pod egidą platformy, to zaufanie do takiej wiadomości i do tego typu serwisu też może być wyższe. Dzięki temu te odsetki przekierowań też będą wyższe razem z tym zaufaniem. Także tutaj jeszcze mamy sporo pracy do zrobienia, ale to są już wyniki, które nas bardzo cieszą, bo tak jak wspomniałam o tych akcjach ratunkowych, w zeszłym roku nasz zespół przeprowadził 4 takie akcje ratunkowe, wszystkie w przypadku osób poniżej 18 roku życia i wszystkie 4 życia udało się uratować. Także jeżeli nasz zespół tego słucha, to chciałam bardzo podziękować i pogratulować, bo zrobili niesamowitą pracę. Analizowaliśmy też wiadomości, które spływały do nas, bo to jest tak, że my wysyłamy interwencje w ramach wiadomości prywatnej i ci ludzie mogą nam odpowiedzieć. I analizowaliśmy ten feedback zwrotny, który do nas spływał i ponad połowa z tych wiadomości to były pozytywne informacje zwrotne a propos tego, że bardzo dziękuję, te materiały mi pomogły, albo skontaktowałam się z linią pomocową i to naprawdę sprawiło, że mogłam trochę odetchnąć. Część, 39% zawierało pytania odnośnie właśnie materiałów, linii pomocowych, wiadomości, w których użytkownicy dzielili się barierami, o których wspomniałam, a propos tego, że na przykład, chociaż o tym sobie za chwileczkę powiemy, na razie podsumujmy te wiadomości. I prawie 4% to były wyrazy takich wątpliwości albo złości co do tego, czy za naszym kontem stoi człowiek. I tak jak wspomniałam, ten projekt różni się bardzo od projektu Jamesa. Tutaj bardzo ważny był ten kontakt z człowiekiem. Ludzie akurat na platformie Reddit przywykli do tego, że kiedy na przykład dzielą się swoimi trudnościami w ramach publicznego postu, inny użytkownik może zaraportować mój post i ja w takim przypadku dostaję zautomatyzowaną wiadomość po prostu z numerem linii pomocowej. Niestety ten mechanizm dosyć często jest wykorzystywany do tego, żeby trollować innych, jest nadużywany. Ludzie bardzo często narzekali właśnie, że sama ta wiadomość nic im nie daje. W związku z tym my tutaj w tym projekcie oprócz bardzo wspierającej wiadomości z materiałami i zasobami stawialiśmy na to właśnie, żeby ten człowiek był w procesie i mógł zaopiekować się wszelkimi pytaniami i wątpliwościami, jakie mogą się pojawić. I oczywiście wszystkie te wyrazy wątpliwości czy złości były adresowane natychmiastowo przez nasz zespół. I o takich kluczowych elementach interwencji. Oczywiście z jednej strony przedstawialiśmy się w ogóle, kim my jesteśmy, dlaczego odzywamy się do Ciebie. Hej, jesteśmy zespołem One Life, dbamy o dobrostan użytkowników Reddita. Natknęliśmy się na Twój post i wygląda nam na to, że przechodzisz przez coś trudnego. Dzieliliśmy się z jednej strony Crisis Text Line, to jest właśnie linia pomocowa, w ramach której użytkownicy ze Stanów Zjednoczonych mogą uzyskać wsparcie. Populacja Reddita w większości pochodzi ze Stanów Zjednoczonych,
ponad 50%. Dla pozostałej części mieliśmy taki serwis Find a Helpline, to jest baza zweryfikowanych linii pomocowych działających na całym świecie. Zachęta do tego, żeby zwrócić się o pomoc. To jest też coś, co miało na celu właśnie zmaksymalizowanie tej szansy, że ktoś odezwie się do konsultanta, do linii, czy też psycholożki, psychologa, czy innego pracownika zdrowia psychicznego. Materiały samopomocowe to z jednej strony były wideo, w zależności oczywiście od przypadku. To były historie osób, które poradziły sobie z kryzysem też, które użytkownicy raportowali, że rzeczywiście dały im wsparcie i poczuły się lepiej po przeczytaniu tych historii. I też danie takiej nadziei, ale nie fałszywej nadziei. Pokazanie, że pomoc jest dostępna. Może być tak, że użytkownik, że jesteśmy w sytuacji, w której ciężko jest nam po nią sięgnąć, ciężko jest nam poszukać tych możliwości i tych rozwiązań względem naszej sytuacji, ale ta pomoc jest i my też jesteśmy tutaj po to, żeby Ciebie wesprzeć i zachęcamy Cię do tego, żeby eksplorować różne formy pomocy do momentu, w którym znajdziesz coś dla siebie, co będzie skuteczne. Te bariery adresowane przez zespół ekspertów, z jednej strony to mogły być poprzednie doświadczenia z liniami pomocowymi, doświadczenia negatywne i tutaj bardzo często to nie były doświadczenia użytkowników, do których my się zwracaliśmy, tylko to były doświadczenia zasłyszane z drugiej ręki. Oczywiście bywały sytuacje, w których interwencja dokonana przez konsultanta nie była adekwatna i te historie niestety często bardzo mocno zapadają nam w pamięć i bardzo szybko się rozprzestrzeniają, tworząc złudne wrażenie, że linie pomocowe nie pomagają, że właściwie po co się tam zgłaszać, my prawdopodobnie nie zostaniemy potraktowani tak, jak powinniśmy być potraktowani. Także tutaj te różnego rodzaju zakrzywienia, które mogły się pojawić w wyniku zetknięcia się z takimi historiami, nasz zespół adresował. Dla mnie jest już za późno, widzenie tunelowe. Często ludzie w kryzysie myślą, że już nie ma dla nich możliwości, już nie ma dla nich rozwiązań, prawda, że już nie warto szukać, są bardzo zmęczeni. Więc tutaj też taką kluczową rolą zespołu było to, żeby wzmocnić tę osobę, dowiedzieć się, jakich form pomocy już wcześniej próbował, sprawdzenie tego, co zadziałało, co nie zadziałało i ewentualnie zaproponowanie jeszcze alternatywnych rozwiązań. Obawy związane z prywatnością, anonimowością, no i ta lista tych barier jest znacznie dłuższa. Też jako, że działaliśmy tak naprawdę na całym świecie, bo użytkownicy Reddita są rozprzestrzenieni w wielu krajach. Czasami te bariery były unikalne dla danej kultury, dla danego kraju. Natomiast wszystkie mogły być zaadresowane i tutaj właśnie kluczową rolą zespołu było to, żeby odpowiadać na takie wiadomości. Troszkę o reakcjach użytkowników. Tutaj akurat mamy 3 takie komentarze, one są nieco przeredagowane, żeby zachować anonimowość i prywatność, także, ale mniej więcej oddają sens tego, co użytkownicy chcieli nam przekazać. Ktoś z jednej strony już był bliski próby samobójczej, kiedy otrzymał wiadomość od naszego zespołu, postanowił przemyśleć swój wybór i wciąż czuję, że ma mało nadziei, ale przynajmniej mam więcej czasu, żeby poszukać różnych możliwości. Ktoś napisał też, że skontaktował się z liniami pomocowymi i było to dla niego, dla niej czymś, dzięki czemu mogłam zrzucić ten ciężar. Bardzo często jest tak, że osoby z myślami boją się, czy też wstydzą, albo
nie są tak chętne do rozmowy na temat tych myśli, boją się podzielić z otoczeniem tym, co się z nimi dzieje i my też boimy się ten temat podejmować z obawy być może, żeby tych myśli jakoś jeszcze nie pogorszyć, prawda? Okazuje się, że jest inaczej, że właśnie rozmowa wprost na temat myśli samobójczych może być dla ludzi czymś bardzo pomocnym i czymś, co załagodzi ten kryzys. No i podziękowania, kolejne podziękowania innego użytkownika czy użytkowniczki. Podsumowując, jeżeli spojrzymy sobie na taki obecny paradygmat moderacji w sieci, to większość wszystkie tak naprawdę posty, komentarze są publikowane natychmiastowo i w momencie, w którym jest coś, co jest transgresją, co my uważamy, że powinno być zgłoszone, czy to w przypadku cyberprzemocy, czy w przypadku alarmu a propos potencjalnych zachowań samobójczych, ktoś musi to zgłosić. I dopiero wtedy moderator spojrzy na kolejkę, prawda, zobaczy, czy ten komentarz rzeczywiście wymaga jakiejś reakcji. Sztuczna inteligencja zazwyczaj wykorzystywana jest do tego, żeby dodatkowo zgłaszać jeszcze i tworzyć kolejkę dla moderatorów do przejrzenia, natomiast w większości przypadków nie jest wykorzystywana w sposób automatyczny. My tutaj bardzo stawiamy na to, żeby tworzyć systemy, które byłyby właśnie na tyle precyzyjne, że możemy wykorzystać je do tego, żeby działać proaktywnie. W przypadku zachowań samobójczych jest to o tyle kluczowe i bardzo kluczowe, że tak jak wspomniałam, niektórzy użytkownicy mogą być w trakcie próby, mogą być bardzo bliscy podjęcia tej próby, więc wsparcie w czasie rzeczywistym bądź jak najszybciej jest tutaj kluczowe i sztuczna inteligencja znowu może być takim sojusznikiem do tego, żeby przeszukiwać te miliony, jak nie miliardy komentarzy, które mają miejsce w sieci codziennie i wyłuskiwać te przypadki, czy to kryzysu, czy cyberprzemocy, które wymagają reakcji. No i wykorzystanie najlepszych praktyk wiedzy i wiedzy ekspertów. To jest coś, co mamy naprawdę bogactwo wiedzy i badań z zakresu psychologii czy suicydologii, tworząc naprawdę mądre systemy, w których w czasie rzeczywistym wykrywamy i adekwatnie reagujemy, może przyczynić się do tego, że tych samobójstw czy cyberprzemocy będzie mniej. Jeszcze chciałam tylko wspomnieć, jeżeli ktoś czy zmaga się z kryzysem, czy ma w swoim otoczeniu kogoś bliskiego, kto przechodzi przez trudności związane z kryzysem samobójczym, portal Życie Warte jest rozmowy, serdecznie polecam i tam można uzyskać nie tylko darmowe wsparcie jako osoba właśnie doświadczająca kryzysu, ale też na przykład rodzice dzieci czy szkoły mogą zgłosić się o bezpłatne konsultacje. Jest również strefa pomocy, gdzie możemy dowiedzieć się, jak wspierać osobę w kryzysie, bo naprawdę słowa mają wielką moc i odpowiednie wysłuchanie danej osoby, empatyczne i bycie dla niej i zaakceptowanie, zauważenie i zareagowanie na ten kryzys może uratować komuś życie. Także i tak naprawdę to życie może uratować każdy z nas. Także serdecznie polecam i zachęcam do zapoznania się z tymi materiałami. Bardzo Państwu dziękuję. Chciałam zachęcić do zadawania pytań oczywiście, czy to do pierwszej części związanej z Jamesem i samej cyberprzemocy, czy do drugiej tematyki związanej z zachowaniami samobójczymi. Dziękuję bardzo. Dziękujemy pięknie. Dziękujemy pięknie. I zapraszamy do zadawania pytań. Jest już pierwsze pytanie. Bardzo prosimy. Dziękuję, Patrycjo. Dzięki. Rewelacyjny projekt. Jeszcze raz wielkie brawa, naprawdę. Brawo.
Nie wiem, czy możesz odpowiedzieć na to pytanie. Chciałbym wiedzieć, ile takich James Walkerów macie, czy jest tylko na Reddicie i czy tylko mówi po angielsku? To jest pierwsze pytanie. No takich botów my trochę już potworzyliśmy w historii naszej firmy. Nawet nie potrafię teraz powiedzieć dokładnie ile, bo trochę ich było i one były różne w zależności od kontekstu, bo na przykład no tutaj mamy do czynienia z Redditem, ze społecznością, w której są dyskutowane tematy obyczajowe bardziej, ale są środowiska na przykład gamerskie, gdzie tworzyliśmy takie różne postaci, na przykład Jodabot, tak, taki, który zwraca uwagę używając składni jody, czy też korzystaliśmy z takich strategii humorystycznych, gdzie właśnie tworzony był bot, w ramach którego w środowiskach znowu gamerskich ten humor był elementem, który miał sprawić, że gdzieś tam te emocje i ta werbalna agresja ma zostać obniżona. Także trochę tego było, powiem szczerze. Tak jak wspomniałam, no dzisiaj na pewno raczej explicite, jest tak, że bot explicite mówi, że jest botem. James był takim tutaj wyjątkiem. Oczywiście też wszyscy użytkownicy, którzy brali udział w tym badaniu, zostali później poddani procesowi debriefingu. Natomiast trochę tych botów było, na pewno kilkadziesiąt. Tylko na Reddicie i tylko po angielsku? Nie tylko na Reddicie, działaliśmy też na Twitchu i działamy, Discordzie, w różnych grach online. Także w bardzo różnych miejscach. No i oczywiście naszym takim wielkim marzeniem jest, żeby działać w możliwie wszędzie, prawda? I w różnych społecznościach, w różnych miejscach i reagować adekwatnie do tego, jaki jest regulamin i standardy danej społeczności. No i kultura też, wiadomo, bo to też jest bardzo ważne, żebyśmy zwracali się z komunikatami, które trafiają do osób, które biorą udział w tej dyskusji, prawda? Inaczej się odezwiemy do nastolatka na portalu, gdzie gra w gry na przykład, a inaczej do dorosłej osoby, która gdzieś tam dyskutuje inne sprawy, także... Ale po angielsku. Tak, na razie wszelkie te badania i działania z zapobieganiem przy pomocy interwencji robiliśmy po angielsku. Jesteśmy, jakby gdzieś tam mamy w najbliższych planach rozwój na język polski i oczywiście bardzo chcielibyśmy też w tym obszarze podziałać na rodzimym rynku. Jeszcze troszkę przed nami, ale są takie plany. Jeszcze jedno pytanie. Czy rozmawiacie na przykład z taką platformą jak Reddit albo innymi platformami, żeby jednak utajnić to, że to jest bot? Żeby utajnić, żeby jednak prowadzić działania, w których nie rozmawiamy. Też tutaj różne regulacje, AI Act jakby i wiele innych, które się pojawiają, narzucają obowiązek tego, żeby... Z wiadomych przyczyn, tak? Ale tutaj jakby przyczyna jest jakby zupełnie inna, tak? Także to prawda, to prawda. Na razie czegoś takiego nie planujemy, takich rozmów nie prowadzimy, ale dziękuję za to pytanie. Dziękujemy. Dziękujemy. Next question, yes. So thank you, Patricia. Thank I'll you. take off my Yes, sure. translation. Sorry, everybody, it has to be in English. So, I mean, remarkable work, really. So first of all, Philippe almost touched on that with the regulations. How does the EU AI Act impact? Does it help or hinder your work with cyberbullying? And then, crucially, how do you finance One Life? Thank you for this question. I will respond in English, if English, that's yes, okay. please. Yeah. Everything is translated in any case. So first of all, regarding the regulations, all of them are helping us and supporting us in our activities.
There are more and more regulations being implemented. Recently, UK Online Safety Act came into force, putting more duties and obligations on online platforms when it comes to taking the responsibility of the problem. And this is a great opportunity, and this is something that raises the awareness of the problem, and something that helps us in our activities as well when it comes to convincing online platforms that, hey, this is something that should be taken care of. It has to be taken care of because there are penalties as well for not dealing with the problem. When it comes to the Online Safety Act, it's £18 million or 10% of the global income. So for us, it's just like an accelerant for all of us, actually, because I think most of us care about this problem. So I think regulations are something crucial and something that helps us greatly. And the second... How do you finance the One Life project? Yeah, thank you. So right now we are financing it from our own budget. We as a company are financed through different sources, from investors to clients, of course, and scientific grants. Right now we are financing it from our own budget, but we hope that in the future platforms will be more willing, and here again regulations are helping, will be more willing to take care of this problem proactively. We hope so. But in the meantime, it's reliant upon your own work efforts and your own finances, right? Yeah. Significant. Thank you. Well done. Thank you very much. Bardzo dziękuję za prezentację. Jestem pod wielkim wrażeniem i to jest świetny cel tego, co robicie, i to jest coś ciekawego, tym bardziej, że 2 tygodnie temu niestety widziałem, jak to się po prostu zabija, więc to jest coś, co mi jakoś też w głowie towarzyszy, więc to jest... I widzimy w statystykach, że problemy ze zdrowiem psychicznym to jest coś, co się dzieje. Chciałem zapytać tylko, czy... Bo intencje są świetne, ale też na pewno zdajecie sobie sprawę z takiego potencjału trochę inwigilacyjnego tej technologii, co nie? I czy wewnętrznie jakoś macie albo zastanawiacie się nad tym, jak zrobić, żeby potem te platformy nie wykorzystywały tych usług, nie tylko żeby właśnie patrzeć, czy ktoś ma faktyczny problem, tylko możemy sobie wyobrazić sytuację, w której zmienione są po prostu te zmienne i można szukać ludzi pod zupełnie innym kątem. Więc na przykład w AI Act te Emotional Recognition Systems, one będą high risk. Czy myślicie o tym już po prostu? Bo oczywiście AI Act wejdzie za jakiś czas, ale to i tak potem z perspektywy biznesowej to jest wasza decyzja, jak to jest wykorzystywane. I chciałem po prostu zapytać, być troszeczkę tutaj takim adwokatem diabła, jako prawnik oczywiście, i zapytać, czy myślicie też o takich rzeczach? Tak, oczywiście, że myślimy. Tutaj mamy cały zespół, który zajmuje się tym problemem i zastanawia nad tym, jak nie doprowadzić do tego, żeby ta technologia była wykorzystywana w jakichś niecnych celach. Także jak najbardziej próbujemy przewidywać różne scenariusze. Też tutaj akurat, jeżeli chodzi właśnie o regulacje, to bardzo fajne frameworki i rozmaite wytyczne wchodzą właśnie ze strony UK, też dla firm właśnie takich jak nasza, które zajmują się moderacją treści i jakoś mają te treści pod swoją opieką. I jest tutaj trochę ciekawych pomysłów na temat tego właśnie, jak zapewnić z jednej strony bezpieczeństwo użytkownikom, a z drugiej strony no nie doprowadzić do tych nadużyć, tak? Dbać o prywatność, o anonimowość, nie przechowywać danych więcej niż przez jakiś tam określony czas i oczywiście zapewniać bezpieczeństwo tym danym od strony takiej infrastruktury. Także dużo na ten temat myślimy i dziękuję za to pytanie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy za te wszystkie interesujące pytania. Dziękujemy bardzo, Patrycji. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz wielkie brawa.